Cześć, witajcie z nowego miejsca. Oczywiście miejsce nie jest takie nowe dla mnie, bo jak nie trudno zauważyć, mam na sobie marynarski sweterek, więc jestem nad morzem. Tak wywiało mnie na północ Polski. Dzisiaj robię pierwszą wycieczkę, oczywiście do Gdańska, do Motkomanii. Także do zobaczenia za chwil parę. Tak, wiem, że nie jest to vlog kulinarny, ale nie mogłam sobie odmówić tego wejścia, ponieważ wracając z Motkomanii wstąpiłam do sklepu rybnego w Sopocie i kupiłam sobie makrelę. Ogromnie tłustą i kompletnie niewysuszoną, czyli tak, nie pamiętam, kiedy ostatni raz jadłam tak dobrą makrelę. Tak, nie chciałam Was zadręczać widokiem, takim drażliwym, co dla niektórych, bo ja wiem, że wśród Was pewnie są weganie i taki widok to może nie należy do najlepszych. Ja jestem mięsożerna, to znaczy ograniczam się, ale jestem mięsożerna, więc tak. Co by tu powiedzieć? Właśnie tak jak wspomniałam, na szybko sobie coś zjadłam, nie zjadłam nawet ćwierć zjadłam tej makreli z połową bułki, takiej dobrej, niedmuchanej, czyli takiej zwykłej bułki. Zrobiłam sobie herbatę, teraz wypiję tą herbatkę i pójdę do paczkomatu, bo okazało się, że mam 2 przesyłki do odebrania, ale nie są to włóczki. Nie są to włóczki, soczewki i okulary mąż mi musiał wysłać, bo okazało się, że sobie zapomniałam, a jakby mi tak coś wpadło do oka i to byłabym ślepa, muszę mieć jakieś zastępstwo. A jest ciepło, znaczy ciepło też jest, bo jest 11 stopni, ale jest jeszcze jasno, więc nie wiem, czy czasami, bo miałam zrobić sobie obiad, ale nie wiem, czy czasami teraz wypiję tą herbatę i pójdę do tego paczkomatu, może zajrzę, czy może jeszcze jest, bo dzisiaj nie byłam. Niestety na zachód się spóźniłam, już słoneczko zaszło, ale zero wiatru, nic, nie wieje, przyjemnie, bardzo przyjemnie jest. Fal też nie ma, widzicie, jak w wiadrze, w miednicy, ja mówię, w miednicy. Także faktycznie spokój, cisza, przyjemnie. Teraz pójdę do tego paczkomatu, bo jutro chyba będę odpoczywać. Dzisiaj zrobiłam sporo kilometrów. To jutro pewnie już tak dużo nie zrobię. Tam molo widać. Ładnie się świeci. A może jutro się wybiorę w tamtym kierunku. Zobaczymy. To pozdrawiam Was serdecznie.
cichego już po sezonie Sopotu. Trzymajcie się. Pa, pa. No tak, jestem w paczkomacie. Taki paczkomat w środku. Jeszcze takiego nigdy nie widziałam. Zawsze są na zewnątrz i to jest bardzo duży paczkomat. Także teraz będę otwierać. Tak, jak wiecie, już chyba z Instagrama, ale nie, z wcześniejszych filmów, z wcześniejszego filmu przechodzę zawsze koło willi, która się nazywa Księżniczka Sopotu. To jest najpiękniej udekorowane wejście, jakie kiedykolwiek widziałam. W takich willach, które przyjmują gości. To jest bardzo duża willa, taki pensjonat. No ja myślę, że tu jeszcze nie jest koniec dekoracji. Tak wygląda. Tak wygląda Księżniczka Sopotu. Przepięknie. Przepięknie. Jesiennie też wyglądało prześlicznie. No, a tutaj już może widać. Przejść tylko taką drogę dla rowerów. Bo tutaj jest deptak i droga dla rowerów. I już mamy morze. Muszę się rozglądnąć, bo wiecie, rowerzyści to pędzą. Oj, dzisiaj słychać. 2 razy byłam tutaj do tego czasu. Od tego czasu jak jestem, to w ogóle nie było fal. A teraz proszę. No i tak sobie tutaj nie mogłam odmówić. Jutro jadę do domu, do Pszczyny. Ale pomyślałam sobie, że jeszcze wpadnę tu zobaczyć. Och, jaka duża fala. Wiecie, no Sopot to niepełne morze, to nie Pradesowowa. To jest Zatoka Pucka, więc tutaj, czy Zatoka Gdańska, tutaj Zatoka Gdańska, tutaj nie ma co, że tak powiem, liczyć na jakieś takie fale. Zatoka Pucka, bo ja często bywałam w Mostach, to jest kawałek wyżej za Gdynią, a tam właśnie jest Zatoka Pucka, a tutaj jest Gdańska, pamiętam sobie. No i takie morze dzisiaj wzburzone, można powiedzieć. Jest godzina, zaraz tylko mam tak lodowate ręce, że nawet zegarek mi nie działa. Za 15:04. Oj, jak pięknie. W sumie to mogłam sobie jeszcze robótkę wziąć, ale nie, za zimno. To jest chyba z 6-7 stopni. No dzisiaj to są fale. No, lubię. Oczywiście nie płynąć statkiem, bo ja nie lubię, ale patrzeć na morze to mogę godzinami. Spójrzcie, jakie wzburzone. O rany. Jakie bałwany. No i tak, muszę wam powiedzieć, że tak molo widać. Nie wybrałam się, ale jeszcze się wybiorę. Muszę wam powiedzieć, że tak, jak byłam tutaj 2 tygodnie temu bodajże, to była taka wielka rura. Jak mi się uda wstawić zdjęcie, to wam pokażę. I okazało się, że wybierają piasek raz na kilka lat z morza i poszerzają plażę, dlatego że to morze zabiera jednak tą powierzchnię na Wiśli, więc znowu będzie na kilka lat. Turyści jak przyjadą tutaj od wiosny, to już będą mieć piękny piaseczek. Przepiękny jest ten piasek, jak we Władysławowie teraz. Taki, można powiedzieć, bielutki, kremik, taki kremik. No, także tak, posiedzę jeszcze chwilkę i pójdę odebrać paczkę i zrobić sobie obiadek, bo już jest późno. Ale fajnie. No to teraz trochę tak zwanej uważności, mindfulness i słuchamy fali. Nie, jeszcze musi gdzieś samolot lecieć. No to przeleci sobie. Będzie słychać tylko morze.
A dzisiaj na obiad marchewka zasmażana, kurczak z cebulką i ziemniaczki z koperkiem. Tamten kawałek filmu był nagrany dosyć spontanicznie, z takich pierwszych moich chwil przyjazdu do Sopotu, ale przecież ja nie pokazałam Wam, co w Motkomanii kupiłam, no bo przecież wiadomo, że jak przyszłam już do tej Motkomanii, tyle kilometrów, bo na nogach z Sopotu do Gdańska, no nie jest daleko, to jest tam trochę ponad 3 km, więc w zasadzie no w jedną stronę, ale chciałam się przejść, spacer mi dobrze zrobił. No i oczywiście zrobiłam zakupy w Motkomanii. I tak, kupiłam sobie, a to jedną rzecz Wam później powiem, pokażę, a teraz tak, kupiłam sobie zestaw drutów Sinit, taki, i teraz zrobię unboxing, ponieważ to jest w takiej pięknej kopercie i tutaj jest napisane, ile czego jest w zestawie, czyli tak, to są druty Koshitsu. I tak, 10, bo ja właśnie polowałam na 10 i był jeden zestaw w Motkomanii i bardzo się ucieszyłam, że mogłam sobie, no że czekał na mnie w ogóle. Także Iwonko, bardzo dziękuję za cierpliwość, bo chciałam koniecznie osobiście odebrać, no wiadomo. I tak, 10, czyli 4 incze, to jest tak 2,5, 2,75, 3, 3,25, a potem jeszcze jest 3,5, 3,75, 4, 4,5, 5, 5,5 i 6. Także no taki zestawik, dosyć. Tak pokażę Wam, tak wygląda. Z taką gumusią tutaj. I teraz tak otwiera się tak, może mi nie wypadnie, jak to? Nie wypadną mi, mam nadzieję, że mi nie wypadną. Tadam! Takie piękne druty, takie śliczne. Ja nie mam tych takich małych, po 25 i no to cienizna jest. To jest cienizna, spójrzcie. To jest takie... No i właśnie a propos cienizny, to jest chyba ostatni zestaw, który kupuję drutów drewnianych. Ale zaraz Wam też opowiem i pokażę, co się stało. No oczywiście są żyłki do tego różnej grubości. O, dlatego, że te Koshitsu i zresztą inne też mają różne gwinty. Widzicie? Gwint jest uzależniony od grubości drutów. Dlatego też te żyłki muszą mieć też inne te końcówki, inne średnice. Ale fajnie, cieszę się bardzo z takiego zestawiku. Tutaj jeszcze, co ja tu... mi spadło, bo nie mam stołu, na łóżku nagrywam. No i oczywiście są różne średnice, te zatyczki, końcówki, żeby sobie wkręcić i żeby na przykład przymierzyć. Także fajnie, bardzo się cieszę z takiego zestawiku. 3 rodzaje żyłek, ponieważ są 3 rodzaje gwintu i zatyczki też 3 rodzaje. No fajnie, cieszę się, fajnie jest opakowane. Taki stylowy minimalizm, jak to u Japończyków. No i git, fajnie, cieszę się bardzo. Także kolejną rzecz będę robiła na tych drucikach i będę Wam opowiadać. Oprócz tego jeszcze kupiłam sobie kilka par właśnie takich pojedynczych. 2, 2,5 i 3 z 10, też z tych małych. A 3 nie, przepraszam, 3 i 2 kupiłam sobie z tych takich piąteczek. To są takie malutkie drutki. Takie maciupeńkie takie. Bo pomyślałam sobie, ale jeszcze troszkę się zagapiłam. No nic, Motkomania jest blisko, więc Iwonka spodziewa się nalotu znowu. Nie kupiłam sobie takich małych żyłek, chyba też są jeszcze takie małe żyłki do tego, bo ja nie lubię robić Magic Loopem,
a na przykład rękawy, no to już będzie mi za długa żyłka. Po co mi króciutkie drukty, jak mam długą żyłkę, to potrzebuję krótką żyłkę, prawda? Żeby ten obwód był jak najmniejszy. No dobrze, i co jeszcze sobie kupiłam? Kupiłam sobie nowy licznik. Wiecie, że ja bardzo lubię liczniki te z Nit Pro, te takie kółka na paluszek. To mnie się najbardziej sprawdzają te liczniki. Lubię też te takie przekręcane, ale jeżeli robisz w koło, to ten przekręcany nie ma racji bytu, bo nie ma go gdzie po prostu umieścić. Więc musi być taki licznik osobny, ale zaszalałam i kupiłam sobie Rainbow, czyli Unicorn. O tak, taki, o tak. Dobrze, tak może, o. Widać? Widać, jak się błyszczy pięknie? No, tak może, tak. Nie tak, tak. No zoom, zrób się zoom. No na rękę mi robi, starą rękę. No tak. Także takie zakupy poczyniłam. Wiem, że jest nowa dostawa torbów z mód. I też mam zakusy, już mówiłam, że nie kupię żadnej, ale mam zakusy. O tak, takie pudełeczko jest Rainbow. Mam zakusy na jedną torbę, no ale nie wiem, zobaczę. Zobaczę, co się wydarzy zobaczę, co się wydarzy na dniach. No tak, zakręciłam sobie włosy dla Was, ale to jest bez sensu, bo przecież jestem nad morzem. Jest duża wilgotność i zaraz te loki to pójdą się paść, jak to się mówi. No ale dobra, przynajmniej na chwilę będzie fajnie. I tak, co jeszcze? Mój sweter z reniferami się w ogóle nie posunął, w ogóle. Ponieważ odpuściłam, bo miałam inne rzeczy na głowie, no i tak jak Wam to mówiłam ostatnio, tak zostało na tym etapie, tu już zaczęłam przerabiać, jest jeden rząd tych nóżek, reniferków, ale nawet nie będzie tego widać. Włóczka jest od pani Kseni, a ta biała to jest alpaka od dziewiarki. No i do tego jeszcze mam właśnie taką skarpetkową, no bo od pani Kseni też jest skarpetkowa, więc mieszam to z alpaką i od pani Kseni z alpaką, z tą białą. No to tak tyle. Chcę ten sweterek skończyć w miarę szybko, w miarę szybko. No tak, robię to na drutach 4 bodajże, zaraz niech ja to przeczytam, tak, na 4 z Mindful, z serii Mindful i to też są druty 10. Oj, odkręciło mi się, tak, 10. Nie mogę tu, bo trzyma mi ten koszyczek, mój koszyczek, o. Koszyczek, no świąteczny sweter to i koszyczek musi być świąteczny, no rozumiecie. Także tak, nie jest to wzór trudny, ale czasochłonny. Czasochłonny, trzeba liczyć tutaj te oczka, liczyć rzędy, w których rzędach się zmniejsza te oczka. To jest z darmowego opisu od Dropsa i to jest, moment, zaraz Wam sięgnę, bo nawet tutaj mam. To jest wzór, który się nazywa Oh Dear i taki możecie znaleźć na stronie Dropsa, ten wzorek. No, króciutki sweterek, taki w stylu, ja mówię, lat 50. Ja lubię właśnie takie projekty. I teraz tak, będąc ostatnio w Biferno, bo jeszcze też nie zrobiłam filmu, to tak będzie chaotycznie na tym moim kanale, ale może uporządkuję to niebawem, te wszystkie filmy. Będąc w Motkomanii, kupiłam sobie włóczkę na sweter, który właśnie teraz przerabiam. Już Wam wczoraj zaczęłam, bo potrzebowałam takiego wzoru prostego. No oczywiście okazał się nie taki prosty, bo trzeba patrzeć w opis i trzeba też pilnować tych rzędów. No ale no tak, tak podjęłam taką decyzję i tak będę to ciągnąć. Więc tak, sweter nie ma nazwy w ogóle. To jest 03-19. Taki sweter
jakby to powiedzieć, narzutka. Sweter narzutka, tak wygląda. Tutaj ma takie rozcięcia przy rękawach. I ja tutaj zamiast tych guzików chcę go zszyć w 2 miejscach i zrobić szydełkiem takie srebrne kokardki. I tutaj też, żeby był taki świąteczny. A srebrne, no bo bardziej mi srebro pasuje. Ach, jeszcze się poplułam. I tak, robię z takiej włóczki, kupiłam sobie Silky Wool z Lanes du Nord. Oczywiście włóczka jest włoska i kolor 11 i to ma wełnę nowozelandzką, zaraz, bo niech ja tu, mam tutaj osobny, zaraz Wam osobny przeczytam. Tak, 80% nowozelandzka wełna i 20% Mulberry Silk, czyli jedwab. I tak, taki kolor. I widzicie, w zielenie idę jak Magda z Nocnej Dziewiarki, chociaż nie jestem ruda. Oj, zazdroszczę tych rudych włosów, naprawdę zazdroszczę. Także, no taki zielony kolor. On jest taki zielony, nie zielony, no widzicie, taki, no nie taki leśny zielony jak choinka na przykład. Chociaż nie, no tutaj też takie choinki są, jodły są takie bardziej w niebieski ten zieleń wpada. No to tak. No widać ten jedwab. On się tak, to takie białe, to jest jedwab, tak oplecione. Ta nitka nie jest za bardzo skręcona. Ona jest taka, no przy robótkowaniu ona się troszeczkę rozwija. Jest taka, no taki puszek się robi. Ale mnie to nie przeszkadza, fajnie się przerabia. Wczoraj wieczorem siadłam, nabrałam te oczka. Ojej, no muszę teraz te oczka przełożyć, bo przecież rząd zaczęłam i nie dam rady Wam tego pokazać, bo jestem w połowie rzędu. Zaraz, o już sobie poradziłam. No, także tak wygląda w robótce. Tak wygląda. Ładnie i te srebrne kokardki będą bardzo, myślę, że będą fajnie wyglądać te srebrne kokardki do tego. No, także chcę to zrobić jak najszybciej. Robię na 4, nie, na 4,5, bo tam miałam 4, przecież nie mam podwójnych drutów. Na 4,5, bo ja zrobiłam próbkę, sprułam tą próbkę, jest w ściągaczu. Tutaj jest taki mały ściągacz. Tylko 3 rządki ściągacza, a reszta tylko jersey. No więc zrobiłam próbkę i robię to na 4,5, bo nie chcę, żeby był ten sweter taki zbity. Ja nie lubię takich zbitych dzianin, więc tak sobie właśnie robię. Tak. Drugi świąteczny sweter, a trzeci jeszcze będzie. Ale to już po świętach. Po świętach chyba skończę, chociaż jak się tak zawezmę, to kto wie. No, to właśnie tyle z moich udziergów. A jeszcze co mam w planach? No oczywiście mam w planach kapcie, bo kupiłam włóczkę, doszła już do mnie dosyć dawno, ale tak byłam dosyć zajęta tymi, no pakowaniem, wiecie, no to duża podróż, bo 600 km prawie, więc trzeba było dobrą listę zrobić, chociaż też mi wiele rzeczy brakuje, no ale nic, nie o tym chciałam, to kolejny raz Wam opowiem. W każdym razie tak, robię, staram się, przymierzam się do zrobienia kapci sfilcowanych z opisu Sadness Garn i do tego nie kupiłam włóczki, którą tutaj zalecają, bo zalecają Fritix Garn. O rany, to są trudne zlepki liter jak dla mnie. W każdym razie taką włóczkę zalecają, a ja sobie kupiłam Nepala. Podobno też się dobrze filcuje. O tak, może tak ostrość będzie. No i to jest 100% wełna.
No bo musi, jak się sfilcuje, no to musi być 100% wełna. I kolor wybrałam 3608. I muszę Wam powiedzieć, że nie, 65% wełna i 35% alpaka. Ale kłamczucha ze mnie. Ale kłamczucha. Nepal to jest wełna z alpaką. Ale dziewczyny robiły, jest grupa na Facebooku. Dziewczyny robiły z Nepala i się dość dobrze sfilcowało. Ja myślałam, że ta włóczka będzie bardziej różowa. No ona jest taka malinowa. Tutaj wygląda jak taka czerwona albo taka rdzawa. Natomiast tak w ogóle to ona jest taka pod taką malinkę. Myślałam, że ona będzie troszeczkę jaśniejsza. No ale a w końcu to kapcie. No i mam pomysł też na podeszwy, także jak już zrobię, to Wam pokażę. No mam nadzieję, że mi się dobrze sfilcują, bo to też tak, taki dylemat dziewiarki. Jak się robi różne udziergi, to się tylko myśli, ojej, żeby się nie sfilcowało w praniu, żeby się nie sfilcowało w praniu, a teraz jest po prostu na odwrót. Ja teraz myślę, ojej, a jak mi się to nie sfilcuje, ojej, a jak mi się to nie sfilcuje, to co ja zrobię? No ale nic, no będę próbować, no może akurat się sfilcuje, bo ostatnio to mam pecha, no takiego solidnego. Kończyłam sweter, który Wam pokażę następnym razem. Kończyłam sweter ten taki, co jest, dotąd były te takie paski kolorowe, a tutaj taka ochra czy musztarda, no jak zwał, tak zwał, taki żółty. No i kończyłam i siedziałam na kanapie, ale siedziałam tak na takiej kanapie, która jest rogówką i tak, no po prostu siedziałam pół leżąc, no można powiedzieć, tak pół leżałam i kończyłam ten na trójkach, lantermunach i kończyłam zakończenie tutaj ściągacza u góry. Wiecie co, prawie się popłakałam. Prawie się popłakałam. Było coś takiego, takie cyk! I ja myślałam, że mi kostka strzeliła w ręce, jak się tak podparłam, żeby zejść. Widzicie to? No po prostu, tak, ja tego nie chcę do końca złamać, bo może wyprostuję i skleję, ale no żałość okropna. Okrutna żałość. I muszę Wam powiedzieć, że to jest pierwszy drut, który sama zepsułam. Po prostu sama przez nieuwagę, bo nie widziałam, że on leży, bo był koc tak dosyć zwinięty w taki kłębek. Czy polecam te druty? To są moje ulubione druty. Lantermuny to są moje ulubione druty. One się nadają, w mojej opinii oczywiście, wiadomo, bo ile osób, tyle opinii będzie, ale one się nadają zarówno do bawełny, jak i wełny. Przez to, że są powleczone tym takim płynnym jedwabiem, czy co to tam jest, ale chyba jedwab, one mają taką powierzchnię, gdzie praktycznie są uniwersalne do każdej jednej włóczki, a przerabiałam dużo na tych drutach już. Do każdej jednej włóczki one są po prostu idealne, bo na przykład teraz ja już tutaj źle mi się przerabia na tych metalowych drutach tą wełnę z jedwabiem, naprawdę. To się zsuwa z tych drutów, ale pomyślałam sobie, nie no kurczę, kolejne druty zepsuję, będę się męczyć. Więc to robię już na metalowych, żeby po prostu zrobić, no, żeby już nie mieć skuchy. Muszę sobie tutaj troszkę przereorganizować kącik robótkowy i dlatego, dopóki tego nie zrobię, będę używać metalowych drutów, ale ja polecam z całego serca te lantermuny, naprawdę, bo to są tak fantastyczne druty. I tak jak mówię, obojętnie, z alpakę na nich przerabiałam, moher ze skarpetkową przerabiałam bawełnę 100%, przerabiałam bawełnę z, jejku, co to było, ten
co złamałam wtedy ten drut. Bawełna z lnem. To była pima z lnem, tak, też z biferną miałam. Ten taki brzoskwiniowy, co do sprucia idzie, bo jest za szeroki. No, te druty są po prostu idealne. Ich powierzchnia jest po prostu fantastyczna, fantastyczna. I nadają się naprawdę, będę się powtarzać, ale nadają się na każdą włóczkę. Tylko no, trzeba o nie dbać, trzeba po prostu uważać, a nie podpierać się, nie patrząc, gdzie się łapska kładzie. No ale to tyle takim no nie za bardzo optymistycznym akcentem, ale no nie ma się co, no to jest tylko rzecz, no tak prawdę mówiąc to na tych trójkach to też tak niewiele robię, więc nie ma jakiejś tragedii, nie ma dramy. No ale trochę przykro, nie? No trochę przykro. Tak, no i co? Dzisiaj jest, bo kończę tego vloga, takiego gadanego, kończę 29, jutro jest 30, jutro wracam na Śląsk na tydzień, bo sprawy urzędowe mnie wezwały i powiem tak, no niechętnie, ale muszę po prostu pojechać. No potem mam jeszcze prawdopodobnie ostatnią wizytę u dentysty, więc u stomatologa, dentysta to tak brzydko brzmi, prawda? U stomatologa. I wracam tutaj i część vlogmasów, bo obiecałam Wam, że będą vlogmasy, no trochę się tak, no jakby to powiedzieć, stresuję, trochę się stresuję, bo ja wiem, że te vlogmasy to należy być konsekwentnym i należy nagrywać je codziennie i codziennie publikować, a to trzeba przecież jeszcze poprzycinać jakoś tam, no trochę trzeba mieć pomysł też, ja dalej nie mam pomysłu, to będzie jeden wielki spontan, także przygotujcie się na łapki w górę, łapki w dół też, bo myślę, że też będzie sporo, no ale no cóż, no takie życie, no, c'est la vie, jak to mówią Francuzi. I nie tylko. I tak, no będę się starała robić te vlogmasy i będą vlogmasy i z południa, i z północy, no bo pojutrze już jest 1 grudnia, więc zacznę na południu Polski, a skończę na północy, także no tak, nietuzinkowo powiem, tak, nietuzinkowo. No mam trochę planów na ten tydzień na Śląsku, bo oprócz urzędów to jeszcze bym chciała gdzieś tam coś pojechać, zobaczyć. Jakieś sklepy odwiedzić, bo tutaj to mam tak no, utrudnioną sytuację, bo nie mam auta. Niby jest wszędzie dojazd miejski, no ale potem z tymi zakupami, jakbym coś na przykład kupiła, no to już jest kłopot. To jest dla mnie za ciężkie wyzwanie. Także no, tam na Śląsku mam troszeczkę lepszą sytuację, że tak powiem, komunikacyjną, ale osobistą komunikacyjną. Nie, tutaj jest bardzo dobrze to wszystko zorganizowane, chociaż jeszcze no, zupełnie się nie orientuję, bo to jest zupełnie obcy teren dla mnie. Zawsze wszędzie jechałam autem i z kimś, a teraz muszę jakoś to ogarnąć i ogarniać ten areał północny, ale jest przyjemnie. No dzisiaj ciemno i wczoraj też było ciemno i tak właśnie wczoraj miałam jeszcze nagrać ten kawałek vloga, ale pomyślałam sobie, że może jutro będzie słońce, no nie, dzisiaj tak samo pochmurno i już się w ogóle wieczór robi, bo wiecie, że my w Polsce to tak od listopada do połowy grudnia to mamy tylko rano i noc. Nie ma popołudnie nie ma popołudnia, jest od razu noc, jest rano, południe i noc. No i trzeba się spieszyć z tym nagrywaniem. Także, no tak. Nagadałam się do Was. I tak, mam nadzieję, że taka forma Wam się spodoba. Taki miszmasz troszkę, ale będzie taki vlog miszmaszowy teraz. Będzie dużo o robótkowaniu, myślę, ale też o malowaniu, także przygotujcie się, jeżeli chcecie na przykład kartki świąteczne sami namalować. Zrobię dla Was tutorial. Na pewno macie farbki jakieś tam, mogą być nawet akwarelki szkolne, nic takiego super i 2 pędzelki wystarczą, grubszy i cieńszy.
Także będziemy się bawić też w malowanie. Zawsze można sobie taką karteczkę oprawić i mieć taką pamiątkę z danego roku. Także mam pomysły na kartki świąteczne i te kartki świąteczne będą już we Vlogmasie. Także taka mała zajawka. Jak macie dzieci, to podbierzcie im te farbki na czas tutorialu. To jest fajna zabawa i fajny relaks. Możecie się zrelaksować, możecie się, jak to się mówi teraz, wychillować. Nie lubię tego słowa. No, zrelaksować. No i tak, tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo. No i co? Widzimy się za 2 dni, mam nadzieję. No to do zobaczenia. Pa, pa. No tak, za chwilę będzie ciemnica żołkowy-kol, a ja przecież muszę Wam jeszcze pokazać moje kalendarze adwentowe, które po prostu sobie zamówiłam. Jeden zamówiłam sobie 4 lata temu u takiej pani bodajże z Norwegii, gdzieś ze Skandynawii. Ten kalendarz był sakramencko drogi dla mnie. Oczywiście podejrzałam, co tam jest po fakcie, ale też byłam w takich rozjazdach, bo to była pandemia, myśmy jechali do Niemiec, potem tam mieszkaliśmy chwilę, potem wróciliśmy do Polski, już było po grudniu oczywiście i tak ten kalendarz mi został, potem o nim zapomniałam, no i teraz chyba nadszedł czas, żeby te kalendarze pootwierać. Może tak, jak kupiłam ten kalendarz adwentowy, ten pierwszy, to w zasadzie nie miałam na niego pomysłu. Tam jest włóczka skarpetkowa, stricte, czyli podejrzewam, że merino z poliamidem. No ale zobaczę, bo już nie pamiętam, nawet nie pamiętam, co tam jest. Natomiast drugi kalendarz kupiłam u Zuzi z Time to Knit. Tak wygląda, o. I teraz go będę oczywiście otwierać, ale nie w całości, tylko z pudełek, bo nawet nie wiem, jak wygląda ten kalendarz w środku. A ten wcześniejszy, który miałam kupiony, to jest taka znana pani, ona farbuje włóczki, ale to powiem Wam później, albo napiszę tutaj gdzieś, jak mi się uda. A, nawet tutaj jest napisane przecież Lindberg Sana Maria. Misania, bardzo znany profil, pani, która barwi włóczkę, farbuje i robi różne projekty. Misania się nazywa, tak. Także taką paczuchę dostałam i teraz będę próbowała to jakoś pootwierać. Tak, najpierw sobie tutaj przetnę wzięłam sobie mój nożyk, który mówiłam ostatnio, że gdzieś mi się zapodział. Nie zapodział się, po prostu leżał na miejscu. No dobrze, to tak, może ja to inaczej zrobię, może ja to tak tutaj, o, tak zrobię, może tak będzie widać, tak. No to najpierw otwieramy od Zuzi, otwieram, tak, z tej drugiej strony, dlatego, że no dlaczego? Dlatego, że tu jest tak ładnie, nie chciałam tego psuć, no wiecie jak jest. Tak, także tak, o jaki bibułkę zapakowany, oczywiście zapakowany, no tak, dobrze. No to ja to teraz wezmę i chyba tak to jakoś przełożę. Wybaczcie mój brak profesjonalizmu, ale o tak. Tak to przełożę, tak jak z foremki babka. No proszę, co tu jeszcze mam? O, jeszcze karteczka jakaś, spójrzcie, no zobaczymy, co w tej karteczce. Też może sobie ją otworzę tym nożykiem. Tak, może się da, o. Co w tej karteczce? Och, list, tak, tutaj jest wszystko opisane. No zobaczymy, to będę czytać, bo po angielsku, więc to nie jest takie proste dla mnie. No i tutaj, też tym nożykiem, dzisiaj powalczę nożykiem. Nie da się nożykiem powalczyć. To jest bibułka jest za leciutka, za miękka. No spójrzcie, jakie śliczne. O, jakie to piękne!
Jakie śliczne te paczuszki. Widzicie to? Tu jest jedynka. Tu jest jedynka. Będziemy otwierać jedynkę. Część tego kalendarza sobie może zabiorę ze sobą, żeby po prostu otwierać codziennie. No zobaczymy. To jest kalendarz od Zuzi. Ja go przesunę tutaj, żeby otworzyć ten drugi kalendarz. Ten drugi kalendarz jest w paczce i ja miałam ciągle kłopot, żeby zobaczyć, gdzie jest. A, tutaj się otwiera, tak się otwiera w tę stronę. A, tutaj jest w takim pudełku. Ja już nawet nie pamiętałam, że to jest w takim pudełku. Dobrze, to pudło ląduje tutaj. Tutaj jest taka duża reklamówka, folia. O, i tak wygląda od pani... Jeszcze raz, jak ona się nazywa, ta pani? Misania. Ciągle zapominam. Misania. Tak wygląda pudełeczko. Przepiękne też. Prześliczne. I teraz otwieramy. Tu jest na magnes. No, pełna profeska. Tak. Tutaj, ja już nie pamiętam, bo to już tyle lat temu. To jednak... A, tutaj jeszcze mam jakieś drutki, dostałam do zszywania z Knit Pro. Jako taki bonusik. Congratulations. No i oczywiście jakiś, spójrzcie, 2020. No, dobra. Trzeba powiedzieć, że wykazałam się olbrzymią cierpliwością, że jeszcze tego nie otworzyłam. No ale nic, dobrze, no dzisiaj, w tym roku będzie wszystko będzie. No więc tak, jeszcze raz, tutaj tak wygląda ten kalendarz, zobaczcie, takie pudełeczka są. Takie pudełeczka, no już jest tak ciemno, że naprawdę, tak. Także takie pudełeczka są. I też jest od jednego. Takie są te pudełeczka. Jak to się otwiera? Żebym wiedziała. Aha, tutaj się otwiera. No nie będę otwierać jeszcze. Nie będzie tak. Nie będzie tak. No, że już. Nie. Ja też czekam. Wy też poczekajcie, o rany. Bo mi się tutaj wszystko pokrzywiło teraz. Tak, o, zaraz mi padnie ten telefon. No, także zamykamy teatrzyk. Jeden, zamykamy drugi sobie też włożę do pudełka. Aha, i teraz jeszcze tak. Dlaczego ten film jest taki długi? No, zdecydowałam się, że będę robiła dłuższe filmy, a to dlatego, że... No, sporo teraz czytam ostatnio, znaczy no zawsze dużo czytałam, ale teraz czytam tak, no zajmuję się różnymi, dokształcam się z psychologii, o może krótko tak, dokształcam się z psychologii i zawsze mnie to zajmowało, no ale jakoś tak zawsze to robiłam wybiórczo, teraz staram się to robić dosyć rzetelnie, to znaczy rzetelniej niż do tej pory. No i co się okazało? Okazało się, że to jest oczywiście jasne jak słońce, no ale no powiedzmy, że do niektórych to jeszcze nie dotarło, że właśnie nasz mózg lepiej przyswaja rzeczy i nie męczy się tak, jeżeli ogląda coś w ciągu jakimś dłuższym. I te wszystkie TikToki, Instagramy również są nastawione teraz na takie shorty, na takie krótkie. Zresztą YouTube również ma taką opcję, żeby kręcić shorty, czyli takie króciutkie filmy minutowe bodajże. Ja nie kręcę tych filmów, dlatego że, no, że nie. Po prostu nie, taka forma mi kompletnie nie pasuje. I też nie lubię oglądać shortów. Natomiast no, nasz mózg ma chaos w środku, po prostu, jak ma takie wiadomości, ciągle się scrolluje ten ekran i ciągle coś, jesteśmy za bardzo pobudzeni, dopamina się wydziela, no i potem oczywiście człowiek jest nerwowy i tak dalej. Więc moje filmy będą teraz dłuższe, chociaż ja wiele lat robiłam bardzo krótkie filmy. Te tutoriale były bardzo krótkie, bo twierdziłam, że ludzie się nudzą i tak tego nie oglądają. No trudno. Jeżeli Was to będzie nudzić, to sobie po prostu wyłączycie. A niektórzy, którzy lubią ze mną przebywać na przykład, których inspiruje, to zostaną do końca. Więc tak.
taki pomysł od teraz, i vlogi też będą takie, myślę, że będę się starała jak największą część dnia mojego, to co robię, umieścić we vlogmasach. No, może nie będzie nudno. Może upieczycie ze mną pierniki, może właśnie namalujecie kartki, otworzycie kalendarz adwentowy. Może nie będzie tak nudno. No liczę na to. I liczę oczywiście na Wasze wsparcie, bo jest mi ono niezmiernie potrzebne. Naprawdę. Wierzcie mi, że ta energia, która od Was płynie, dociera do mnie. Dociera do mnie, tak jak też słyszę, że moja energia do Was dociera, także ja też Wam oczywiście jak zwykle przesyłam moc ogromnej energii z jodem, tym razem jeszcze z jodem. No i co? Widzimy się już we vlogmasach. Trzymajcie się, teraz to już naprawdę koniec. Na razie, pa pa.